To ja chyba zacznę, że po sukcesie nie jajecznicy z kukurydzy przyszedł czas na nie omleta z kukurydzy. Czyli kukurydzę w innej odsłonie, bo jak widzicie na rynkach, na straganach kukurydzy jest jeszcze dużo. Nadal jest. A jak przyjdzie zima, to oczywiście będziemy mogli kupić kukurydzę mrożoną i z takiej kukurydzy też będzie można zrobić i jajecznicę, i omleta. Od razu na samym początku mówimy, że z kukurydzy, z puszki nie robimy omleta, ponieważ kukurydza w puszce jest zagotowana i skrobia została w niej zagotowana, więc to danie się nie uda. Ona drugi raz się nie zagotuje, znaczy zagotować się zagotuje, ale nie stworzy formy. Chyba że powstanie cieńszy omlet albo placek, myślę, że też będzie dobry, ale to nie będzie to. Można ją dać do zupy Ale myślę, że cienki placek z tego by wyszedł, nie wyjdzie. Nie wyjdzie cienki placek, nie wyjdzie w ogóle nic, dlatego, bo ją trzeba ponownie sklejać. No to trzeba było dodać więcej mąki albo siemienia lnianego, a to nie o to chodzi. Zabieramy się za omleta z kukurydzy. Łamiemy kukurydzę na pół, żeby łatwiej było skrawać jej ziarna. Boż tym nożem będziesz walczyć. Łoż! Już się chyba boję. Czekaj, czemu jestem w kurtce właściwie? No właśnie też nie wiem, bo przyniosłeś kukurydzę. No tak, zrobiło tak się zostało. chłodniej. Zrobiło się chłodniej i człowiek tak pakuje się w co może. Wzięłam specjalnie tackę, gdyż wydaje mi się, że wtedy te ziarenka nie będą tak uciekać. Z deski nieprawdopodobnie spadają, także najlepiej by było, gdybyście mieli taką tackę roboczą. Wtedy ziarenka zostaną Wam w tym miejscu, co trzeba. Niech Jola sobie skrawa tę kukurydzę, a ja Was zachęcę do polubienia odcinka, jeśli Wam się podoba pomysł na omleta z kukurydzy. Jeśli macie ochotę na inne, nie na białe, no bo oczywiście jajko to nabiał, w kuchni wegańskiej mamy nie nabiał, więc całą nienabiałową listę znajdziecie tutaj nad Joli głową. Jak się Wam podoba nasz kanał, a jeszcze nie zasubskrybowaliście, nie ma na co czekać, na dole kliknijcie subskrybuję, włączcie dzwoneczek, który tam się znajduje i zawsze otrzymacie wiadomość o tym, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni o godzinie 18:30 w niedzielę. Odcinki są tłumaczone dla tych, którzy władają językiem angielskim lub dla tych, którzy chcą się dzielić przepisami ze swoimi przyjaciółmi anglojęzycznymi i pamiętajcie, możecie nam zadawać nowe odcinki, zadawać pytania tutaj na dole w komentarzach pod okienkiem, w którym się poruszamy. Tam oczywiście też jest cały przepis, jak zawsze. Możecie też do nas pisać na Instagramie i na Facebooku. A jak lubicie książeczki, to polecamy Wam 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. Książeczka ma bardzo poręczną zakładkę. O, proszę bardzo. Na jesień proponujemy jako 47 przepis w roku placki z brukwi. Bardzo ciekawe, bardzo smaczne. Jest nie tylko w książeczce, jest też tutaj nad Joli głową. O! Skrojoną kukurydzę wrzucamy najlepiej do takiego wysokiego naczynia, w którym będziemy miksować, chyba że użyjecie miksera, blendera kielichowego. Ja specjalnie robię takim zwykłym, ręcznym blenderem, żeby Wam pokazać, że każdy, kto posiada w domu taki zwykły blender, jest w stanie takiego omleta wykonać. I zaczynamy miksować kukurydzę, gdyż żeby zrobić jajecznicę i również omleta, trzeba tą kukurydzę dokładnie zmiksować, żeby była jednolitą masą. I to jest idealny moment, aby podgrzać naszą patelnię. Zatem włączamy palnik pod patelnią, suchą patelnią. Za chwilę dolejemy oliwy, ponieważ nie chcemy, aby oliwa nam się przypaliła. I zobaczcie, obyło się bez strzelania kukurydzy po kuchni. Poprzednim razem... Jest jedno ziarenko, to znaczy już go nie ma. Poprzednim razem, jak robiłam w takiej płaskiej miseczce, to musiałam zbierać z całego blatu kukurydzę. Pora najwyższa, żebyśmy dodali czarną sól. Czarna sól, czyli kala namak, to ta magiczna rzecz, która nadaje potrawie posmak jajka. Teraz dodajemy mleczko kokosowe, gdyż nie chcemy, żeby omlet był twardy. Musi być taki bardziej delikatny. I tak za chwilę będziemy musieli dodać
trochę skrobi ziemniaczanej. Coś musi oczywiście związać naszego omleta. Generalnie również częściowo związać omleta może skrobia, która jest zawarta w ziarnach kukurydzy, ale jej jest trochę za mało. I pora na skrobię. Masa omletowa kończy się ubijać. Czas nalać oliwę na mocno rozgrzaną patelnię. Pamiętajcie, bardzo mocno rozgrzaną patelnię. I wylewamy masę omletową. Wylewamy, żeby przykryło całe dno i przykrywamy pokrywką, gdyż masa musi się ściąć na całej powierzchni i całej grubości. I teraz możemy zmniejszyć moc palnika, żeby nie przypalał się omlet od dołu. Omlet się smaży, czas wyjąć talerze i będzie obiad, będzie śniadanie, będzie kolacja. O jakiej porze najlepiej jada się omlety? Pamiętasz? Na śniadanie. Na śniadanie. Na Zatem śniadanie. będzie śniadanie. Uzależniasz porę dnia od dania, które robimy? To znaczy tak, my to realizujemy po południu, wy to oglądacie, jeśli oglądacie to na początku, kiedy mamy premierę wieczorem, Więc a macie możecie szansę zrobić rano. Rano do sklepu, rano na rynek i macie śniadanie. A my bardzo często jednak potrawy, które jada się o innych porach, jadamy w zupełnie innym czasie. Na przykład bardzo lubimy jadać obiady na śniadanie. I zupy na kolację. O, sprawdzamy. O, proszę bardzo. Już w niektórych miejscach jest wystarczająco ścięty i oczywiście, słuchajcie, bywa różnie. A ja tu włączę wentylację. Myślę, że już ponieważ pora przyda się. najwyższa. Zobaczcie, chociaż bywa, że ten omlet nam się na pół przedziera, ale powiem Wam szczerze, że to żaden problem, smakuje tak samo. Wow, jest sukces, nie porwało się. Omlet Ale- jak malowany. Słuchajcie, żeby nie było, naprawdę. Jak Wam bywa pęknie, różnie. smakuje tak samo. Wtedy wkładamy w środek Coś tam, coś tam. coś tam. No właśnie, a propos coś tam, I udajemy, że zgięliśmy. A propos coś tam, naszym zdaniem idealny będzie humus daktylowo-kakaowy, przepis nad joligłową i winogrona z naszego tarasu, zaraz idę nazrywać. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do Bistro Delikatesów. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I możemy już przełożyć omleta na talerz. Voilà. Pierwszy omlet gotowy. Rozgrzewamy patelnię z oliwą i wkładamy zaraz drugiego. Proszę bardzo, Ty dekoruj, ja się tym nie zajmuję. Ja wolę smażyć kolejnego. I tak jak wcześniej, przykrywamy kolejny raz, żeby omlet ściął się. I pamiętajcie, kukurydza kukurydzy nierówna. Może się wydarzyć tak, że Wasza kukurydza będzie miała więcej wody, mniej skrobi. I wtedy właśnie ten omlet będzie delikatniejszy. Ten nasz właśnie był taki i mogłam zamiast 2 łyżek stołowych do 2 kukurydz dodać 2 czubate łyżki stołowe. Chyba nie będę czekał na Ciebie z tym omletem. Nie czekaj, bo to chwilę omleta trwa. najlepiej się jada na ciepło, chociaż na zimno też jest smaczny. No dobra, ale dam Ci swojego spróbować. Smacznego i I na zdrowie.